Witam serdecznie. Jest z nami człowiek, który zaprojektował motocykl Yamaha Kusanagi. Nie jest to jedyny pojazd, który zaprojektowałeś, że Cyberpunk. Dobry, stworzyliśmy kilka motocykli naturalnie, ponieważ gra wymagała tego. Tak jak z każdym projektem, na początku zaczyna się eksploracja pomysłów, co chcemy osiągnąć pod kątem wizualnym, więc zbieramy referencje dotyczące nie tylko motocykli, ale ogólnie rzeczy związane z motoryzacją, z popkulturą. W przypadku Jaiby akurat główną inspiracją był odcinek z anime Akira. A tam główny bohater jeździ takim czerwonym motocyklem, który wyglądał, był bardziej skonstruowany jako chopper, miał swoje jakieś tam funkcje i chcieli stworzyć podobny motocykl Akiry do naszej gry, który by nawiązywał do właśnie tego motocykla, ale też jakby to nawiązanie, żeby było na tyle dobre, żeby fani tego anime i tego motocykla nie byli zbytnio oburzeni. Pierwszą rzeczą, jaki był pomysł na ten motocykl, to że ten motocykl miał mieć jakiś twist technologiczny. A że to jest gra, więc możemy troszkę polecieć z pomysłami. Niekoniecznie musi być to do końca funkcjonalne w realnym życiu, ale żeby dobrze wyglądało, żeby odzwierciedlało świat cyberpunka. Więc przednie i tylne zawieszenie był jeden z tych pomysłów, który miał być tym twistem. Druga rzecz jest taka, że sam motocykl powinien być już ciut większy, ale z tego, że każdy pojazd, każdy motocykl, który znajduje się w grze, ma dedykowane animacje. W momencie, kiedy tworzysz motocykl, który ma bardzo szczególny kształt, musisz do niego stworzyć dodatkowo daną animację. Z tym, że pozostałe motocykle mają swoją oddzielną animację, więc nie możemy stworzyć sytuacji, gdzie każdy motocykl ma swoją oddzielną animację, więc ten motocykl został dostosowany do istniejącej animacji, która pasuje też do innych motocykli, na przykład motocykla Arch, który jest u nas w grze, od Keanu Reeves. Jeśli chodzi o sam model drivingu, każdy pojazd był szczególnie projektowany, jeśli chodzi o dźwięk, jeśli chodzi o model jazdy, więc każda rzecz była istotna. Jeszcze w przypadku tego motocykla był jeden taki aspekt, który był na początku, a potem motocykl na początku wyglądał zupełnie inaczej. On miał z przodu dwa koła, które poruszały się w zależności od pokyłu przy zakrętach. Więc miał też dodatkową animację, jeśli chodzi o moduł prowadzenia. No i to też jakby na przestrzeni kilku miesięcy ten model jazdy się zmienił, no bo zmieniła się technologia tego motocykla, więc finalnie ja uwielbiam jeździć po mieście Night City, ale może nie z tego względu, że jest szybki i zwroty, ale z tego względu, że jak jest torek Night City, to łatwo jest omijać po prostu pojazdy. Trendy motoryzacyjne mają duży wpływ, tylko kwestia, czego potrzebujemy na dany moment, bo nie każdy trend w przypadku cyberpunka mógłby zadziałać. Natomiast jest trend motoryzacji ogólnie do jazdy autonomicznej. I pojazdy autonomiczne mają pewną część charakterystyczną wspólną, typu sensory na dachach, lidary, czujniki, które muszą skanować drogę, skanować pieszych i dostosować model jazdy do pewnych warunków. U nas w pojazdach, czy w motocyklach, czy w samochodach cyberpunku też jakby pojawiają się lidary. Można je zobaczyć na karoserii tych samochodów, tylko że u nas one są jakby rozszerzone o pewne jakby właściwości, typu skanowanie innych pojazdów, skanowanie pieszych do poszukiwania wartościowych przedmiotów, które przenoszą. Na przykład są korporacyjne pojazdy, które mają bardzo wartościowy ładunek i my musimy zaskanować ten pojazd, więc te lidary, sensory nie służą tylko do jazdy autonomicznej, ale dodatkowo służą do jakby wsparcia gameplayu i też ich wygląd zależy od czasu, kiedy dany model został wyprodukowany, bo nasza gra dzieli się na ery produkcyjne, tak jak w naszym świecie mamy lata 60., 90., tak i tutaj mamy ery produkcyjne. Każda era definiuje inny styl produkcji pojazdów i te sensory wyglądają inaczej w erze, znaczy mamy erę Kitsch, Neotropic, Neomilitaryzm i w każdej z tych er dany samochód i dane rządy, które są na nim zamieszczone, wyglądają zupełnie inaczej. Więc to wszystko jest połączone. To Jaiba wygląda tylko dlatego tak, że ona należy do najmłodszej grupy, jeśli chodzi o erę, dlatego wygląda tak, jak wygląda. Ostro
dosyć tak agresywnie. Tworząc grę, musisz stworzyć cały świat, jak on będzie działać, z jakich materiałów rzeczy będą zbudowane. I na przykład jest w Cyberpunku taka firma, która nazywa się Arasaka i ona ma technologię wojskową. I ona na przykład użycza pewnych podzespołów, pewnych materiałów firmom, z którymi nawiązuje współpracę do budowy bezpieczniejszych pojazdów. Na przykład ten motocykl Jaiba został zbudowany wraz z współpracą z Akira Motor Company. Więc to wszystko jest połączone, ma swoją synergię, nic się nie pojawia bez powodu. Dziękuję.